Na początku był chaos i nikt nie chodził do szkoły. Potem szkoły otworzono, ale już nie wpuszczano do nich Żydów. Wkrótce pojawiło się nowe zarządzenie, aby wszystkie futra, ciepłą odzież, ciepłe buty oddać niemieckiej armii, bo była sroga zima. Dziadek Reni nie chciał przekazać futer Niemcom i oddał je na przechowanie ukraińskiej rodzinie, mając nadzieję, że kiedyś je odzyska. Potem Niemcy przyszli do ich domu i zabrali pianino. Wkrótce zdecydowano, że wszyscy Żydzi w Przemyślu muszą się przenieść do getta. Dziadkowie Reni bardzo to przeżywali, ale spakowali wszystko, co mogli i przeprowadzili się do innego mieszkania. Było im tam bardzo ciasno, ale Renia miała tam ogródek i kwiaty, które tak bardzo kochała. Na razie nic nowego. Chodzimy z opaskami, słuchamy nowin, przerażających i pocieszających. I boimy się getta. Jedyną pociechą dla mnie była myśl o zemście. O tak, zemsta jest słodka. Lecz nie powinna być krwawa. A chcę dożyć tej chwili, kiedy będę mogła podnieść głowę w górę. Kiedy będę równym, wolnym człowiekiem w wolnym, demokratycznym kraju. Ja chcę być szczęśliwa z Zygiem. Z wszystkimi, którzy przeszli przez piekło hańby, rzezi i poniżenia. Dzień jest zwykły, szary, wojenny. Jest taki dzień nerwowo chory. Jest dżdżysty, zimny, nieprzyjazny. Dlaczego żyję w strachu przed rewizją? Przed aresztowaniem? Dlaczego my nie możemy pójść na spacer, bo dzieci rzucają kamieniami? Nie ma co jęczeć. Nie płacz, nie płacz, nie nada. Tak być musi. To już jest konieczne, że my dziś chodzimy z opuszczonymi głowami. Przebiegamy ulicami. Drżymy. Jeszcze pół godziny temu dygotało mi serce ze strachu. Gdzie się obejrzę, krew się leje. Takie straszne pogromy zabijają, mordują. Tak mało miałam z życia. Nic. Nie chcę umierać. Boję się śmierci. Jakie wszystko jest głupie i błahe, jakie znikome i małe. Dziś martwię się tym, że jestem brzydka. Jutro mogę przestać myśleć na wieki. Tak, tak, wojna jest straszna, dzika, krwiożercza. Zdaje mi się, że i ja od niej stałam się taka. Zapamiętaj dobrze ten dzień. Zapamiętaj, opowiesz o nim kiedyś pokoleniom. Dziś o 8:00 zamknięto nas w getcie. Już mieszkam tu i świat jest odgrodzony ode mnie, a ja od świata. Dnie są straszne, noce też nie lepsze. Trzeba nosić opaski, każdy się boi wyjść na ulicę, nie można wyjść po 8 godzinie i zabijali Żydów na ulicy. Niemcy. Ale oni się bili z Rosjanami. To były bomby. Wie pan, nie było dobrze. Ale Niemcy, każdy się bał Niemców, Żydzi się bali Niemców. Oni się nie bali Rosjan, bo Rosjanie nie strzelali Żydów, ale Niemcy strzelali Żydów. No i wtedy tak się zaczęło. Na razie mieszkaliśmy w naszym domu. To był dom na głównej ulicy Słowackiego 19. Babcia miała tam swój sklep. Koło niej była tego brata sklep i była apteka w naszym domu. No i myśmy tam mieszkali. Dziadkowie, tam był ich dom i oni tam mieszkali całe życie. Ale
Jak trzeba się było wyprowadzić, no to trzeba było iść do tego getta, to było daleko. No i przyszedł taki policjant i mówi do dziadka, musisz iść. Ale on go znał. Więc on tam nas zapłacił trochę pieniędzy i rok żeśmy się zostali w domu. A dopiero po końcu roku już był, wie pani, trzeba było wszystkim iść.